Witam wszystkich w dniu dzisiejszym. Jestem po uruchomieniu pompy z Lisan 9,4 kW. Wczoraj był ładny dzień, pogoda pozwoliła, aby podpiąć pompę do końca, jednostkę zewnętrzną. No i cóż, działa. Pompa, jak pisaliście w komentarzach, jest ustawiona zgodnie ze sztuką, jedna i druga. Mamy wszystko poustawiane. Jedyne co się zmieniło, to pomyłkowo był zawór ten 3-drogowy założony nieprawidłowo na pierwszym filmie. To jeszcze nie było skręcone, także była możliwość przerobienia tego. Trzeba było tutaj tą górną rurę dostawiać. Jeszcze zbiornik ciepłej wody użytkowej nie jest zarządzany przez zawór trójdrogowy. Spotkaliśmy się z problemem zaworu bezpieczeństwa. Ten, który zasila zbiornik ciepłej wody użytkowej. Jest problem, że zbiornik jest napełniony wodą. Na chwilę ręcznie obróciłem. Zdemontowałem siłownik tego zaworu 3-drogowego i przestawiłem, żeby zobaczyć i odpowietrzyć też układ. Słychać powietrze jeszcze w instalacji. Muszę jakoś to odpowietrzyć, jest problem. Nie mam tutaj żadnych odpowietrzników. Myślałem, że przez grzejniki da się to zrobić, ale niestety nie chce wyjść te powietrze z układu. Trzeba będzie jeszcze przerobić, żeby zastosować w najwyższym punkcie odpowietrznik. Żeby sam bufor się odpowietrzył, bo gdzieś krąży bańka powietrza. Pompa działa, jest ustawiona według krzywej grzewczej. Od wczoraj już prawie doba będzie. Możemy wejść tutaj w wykres. Odkąd została uruchomiona, mamy tyle godzin pracy. Przez tyle godzin zużyła 21,3 kWh. Teraz pobiera 1,6 kW. Ponieważ część energii, temperatura trochę spadła, był defrost. Temperatura spadła, ponieważ troszeczkę energii zabrał ten zbiornik ciepłej wody użytkowej. Pokażę Wam na zewnątrz, jak to wygląda. Podłączenie. Jeszcze będziemy musieli dołożyć odpowietrznik w najwyższym punkcie, żeby układ się odpowietrzał. Najlepszy by był separator taki z automatycznym odpowietrznikiem. To najlepsze rozwiązanie na takie problemy. No ale niestety cenowo to trochę nie halo jest, bo 600 zł trzeba dać. Jakieś flamko. Także pokażę Wam na zewnątrz jednostkę zewnętrzną, jak to wygląda. Zasłonię wyjście. Pokazuję Wam teraz schemat podłączenia. Jesteśmy. Wentylator się kręci. Rury jeszcze niedokończone. Izolacja. Pada deszcz. Macie model pompy. Wysokie ciśnienie, niskie. Zawory antyzamrożeniowe wstawione. Tu są te szybko złącza elastyczne na zasilaniu, powrocie, żeby odizolować wszelkie wibracje powstałe z kompresora. Tak? Rury tak są zrobione. Tacy ociekowej nie mamy. No bo nie działa, po prostu jest za mała. Trzeba będzie coś pomyśleć, bo ta woda trochę jest dzisiaj
Dzisiaj tego nie widać, ale ok. Jakie wnioski? Jeśli chodzi o pompę Sprisan 9,4 kW, jest bardzo oszczędna. Zasila 10 grzejników, nie ma tutaj żadnej instalacji podłogowej. W budynku, stary budynek, 160 metrów w sumie. Mamy 10 grzejników. W porównaniu do tej, którą mam u siebie zamontowaną, 15,8 kW, no to jest przepaść w zużyciu energii bardzo duża. Jest bardzo oszczędna. Praktycznie przez dobę od momentu wygrzania bufora i tych grzejników w pomieszczeniu na dole. Tam są 3 duże grzejniki po 1,80 m, także jest troszeczkę tej wody. No, zużyło tyle energii, 22 kW, 22 kWh. Dużo, niedużo. Praktycznie dobowe zużycie, jeszcze 2 godziny do zamknięcia doby od wczoraj, także myślę, że będzie w porządku, jak się cała instalacja odpowietrzy do końca. Na razie działa bez zarzutu. Jedyny problem to z tym zaworem bezpieczeństwa na zbiornik ciepłej wody użytkowej. No i jeszcze zostaje podłączenie tego zaworu do rozdzielni. Zużycie energii przez tą pompkę na drugim biegu jest IBO 32 W mamy. Dużo nie zużywa energii. Ta pompa druga nie mam pojęcia, jakie jest zużycie, bo ona, możemy zobaczyć, na jakiej prędkości obrotowej pracuje. Sześćdziesiąt 7% mamy wydajność pompy cyrkulacyjnej. Ustawiona jest na 32 stopnie zasilanie na grzejniki plus histereza. Tutaj mamy histerezę, mamy 2 stopnie i temperatura grzania 32. Według krzywej grzewczej jest zrobione, czyli możemy sobie wejść w parametry tutaj zaawansowane. OK. Economic Mode. I dla temperatury 5 stopni mamy 32 stopnie. Dla temperatury otoczenia 0 stopni ustawiłem 33 stopnie. Dla temperatury minus 5 stopni 34 stopnie i dla temperatury minus 10 stopni na zewnątrz 35 plus 2 stopnie do tego. Także jest super. W porównaniu do pompy 15,8 ma mniejsze zużycie energii, no to wiadomo, ale jest bardzo cichutka. Wentylator
jest połowę, można powiedzieć, cichszy, ponieważ ma niższą prędkość obrotową. Ona nie kręci się tak wysoko, wentylator, z tego co zauważyłem. W tych parametrach tutaj możemy sobie podejrzeć, jaka jest prędkość wentylatora. ...500 obrotów, prędkość docelowa też 494 obroty. Bardzo cicha jest, nie powoduje uciążliwego hałasu. Wiadomo, jak będzie mróz, oblodzi wymiennik, zajdzie szronem, to troszeczkę głośniejsza będzie, bo przepływ powietrza przez wymiennik jest inny i wytwarza się takie podciśnienie, można powiedzieć, i wtedy pompa bardziej słyszalna jest, wentylator pompy w jednostce zewnętrznej. Co jak przerobię przełożymy ten nowy zawór może tak na inne ciśnienie, bo nie wiem, czy on jest uszkodzony, ten zawór bezpieczeństwa, który jest tutaj do zbiornika ciepłej wody użytkowej, to jest zasilanie z sieci, tak? I on po prostu puszcza. Po napełnieniu zbiornika zaczął puszczać. Nie wiem, czy jest za małe ciśnienie. Ten zawór jest 3-barowy, a w instalacji może być wyższe ciśnienie i przez to problem się zrobił. Nie możemy tego skonfigurować do końca. Trzeba będzie zakupić inny zawór. Nie wiem, jakie jest ciśnienie w instalacji, ale na pewno wyższe. To nie jest kwestia, że jest uszkodzony. Może być wyższe ciśnienie zasilania i dlatego puszcza ten zaworek. No i przez to nie mamy ciepłej wody. Uruchomiłem tylko na chwilę, podgrzało do 22 stopni. Chodziła parę minut, 10-15 minut. Pompa na ciepłą wodę użytkową, ale żeby odpowietrzyć układ. No i faktycznie, tak jak jeden z widzów pisał w komentarzu, chodzi o podłączenie tego zaworu 3-drogowego Afrizo AZV. Tutaj mamy schemat, jak to podłączyć. Należy go zasilić przewodem neutralnym, fazowym i wysterowanie, zamknięcie, zmiana obiegu, tak, na trzecim kablu mamy i tym zarządza pompa ciepła. No i na tym schemacie pompy jest to trochę niejasne, bo mamy zupełnie inaczej tam opisane. Tak jak jeden z widzów w komentarzach pisał, że jest problem, że taka konfiguracja, jak tam omawiałem w poprzednim filmie, nie działa. Należy to zrobić tak według schematu, jak tutaj mamy, i pod złącze sygnałowe ciepłej wody użytkowej. Tam na tej głównej listwie, co mamy, takie przyłącze. Nie wiem, czy tu będzie widać na tym schemacie. Tutaj mamy hot water valve, tak, neutral, i teoretycznie ten schemat jest nieprawidłowy dla tego zaworu. Zobaczymy, jak to podłączyć, jak to skonfiguruję, to osobny film na tym nagram, jakiś krótki, żebyście wiedzieli, jak to ma być podłączone, żeby uniknąć takich problemów. Na chwilę obecną ciepła woda jest niepodgrzewana przez ten uszkodzony zawór bezpieczeństwa. Albo jest uszkodzony, albo za niskie ciśnienie jest, a w instalacji jest wyższe ciśnienie, przez to wypuszcza wodę. Musimy go zmienić i zobaczymy, jak to będzie dalej z konfiguracją, ustawieniem.
tego zaworu, który zarządza ciepła woda, grzanie. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. No i co? Jakby ktoś chciał, może się podzielić w komentarzu, jak poprawnie to podłączyć ten zawór, bo faktycznie jest problem. To, co jest na płycie głównej w pompie ciepła, no to jest, nie pokrywa się z tym zaworem. Są różne typy zaworów. Dla tego modelu zaworu to nie wygląda tak kolorowo podłączenie tego. To wszystko. Dziękuję. Pozdrawiam. Cześć.